Niewielka stacyjka, niewielkie miasteczko i przepięknie położone sanktuarium. Jedyna Kalwaria, która znajduje się na liście Światowego Dziedzictwa UNESCO. Zapraszamy do Kalwarii Zebrzydowskiej. Z naszego filmu dowiecie się, co koniecznie trzeba tu zobaczyć. O tym, dlaczego powstała Kalwaria, kto wpadł na taki pomysł, a także wyjaśnimy, do czego się przydają gipsowe modele i jak ważny może być specjalista od złotych zębów. Jesteście gotowi? No to ruszamy. Kalwaria Zebrzydowska to liczące nieco ponad 4000 mieszkańców, miasteczko położone na pograniczu Beskidu Makowskiego i Pogórza Wielickiego, przy drodze wiodącej z Krakowa przez Wadowice do Bielska-Białej. Do tej pory w naszych filmach pokazywaliśmy miejsca, które powstawały jako ośrodki władzy, handlu, służyły do obrony granic albo rozwijały się dzięki cennym minerałom, takim jak sól. Kalwaria Zebrzydowska została założona w 1617 roku dla obsługi pielgrzymów przybywających do powstałego tu kilka lat wcześniej sanktuarium. Historia miasteczka i sanktuarium zaczyna się na położonej kilka kilometrów od Kalwarii Górze Landzkorońskiej. Na jej szczycie wznosił się zamek, siedziba starostów, z którego do dziś pozostały ruiny. Z okien tego zamku rozciągał się rozległy widok na okolicę, w tym na okoliczne wzniesienia, Górę Żar i nieco niższą Żarek. To właśnie na Górze Żar ówczesny starosta, znany z wielkiej pobożności, Mikołaj Zebrzydowski i jego żona Dorota postanowili postawić najpierw krzyż, a następnie kaplicę Świętego Krzyża, na wzór kaplicy w Jerozolimie. Pod koniec XVI wieku nie było łatwo o plany budowli położonej w tak odległym miejscu jak Jerozolima. Szczęśliwie dla Mikołaja i Doroty Zebrzydowskich, ich dawny dworzanin, Hieronim Strzała, wybierał się z pielgrzymką do Ziemi Świętej i to on został poproszony o przywiezienie modelu kaplicy. Podróże w tamtym czasie trwały bardzo długo i starosta z żoną musieli cierpliwie czekać 3 lata na powrót imć Strzały. Było warto. Były dworzanin przywiózł nie tylko gipsowy model kaplicy Świętego Krzyża, ale także model grobu pańskiego. Dzięki nim można było rozpocząć pracę nad pierwszą na polskich ziemiach kalwarią. Zanim jednak Wam opowiemy o tym, czym właściwie jest Kalwaria i jak powstawały kalwaryjskie dróżki i sanktuarium, poznajmy położone u jej stóp miasteczko. Zgodnie z przysłowiem do 3 razy sztuka, dopiero 3. lokacja miasta zakończyła się sukcesem, a obecna nazwa jest 4. z kolei. Sercem miasta jest nieregularny, czworoboczny rynek, przez który przebiega ruchliwa droga krajowa, którą można tu dotrzeć. Ale do Kalwarii można też przyjechać pociągiem. Podróż koleją lepiej pozwala poczuć klimat tego miasteczka. Zadbany budynek stacji kolejowej pamięta czasy zaboru austriackiego, kiedy pod koniec lat 80. XIX wieku przez Kalwarię Zebrzydowską poprowadzono linie kolejowe prowadzące do Bielska i Suchej Beskidzkiej. Dzięki tym połączeniom miasteczko zaczęło się szybciej rozwijać i pośród drewnianej zabudowy zaczęły się pojawiać pierwsze murowane budynki. Dziś to drewniane domy są rzadkością pośród murowanych. Najbardziej popularnym zajęciem mieszkańców było stolarstwo i z czasem Kalwaria zaczęła słynąć z produkcji mebli. W
Współcześnie spacerując po miejscowości, co krok można spotkać reklamy mebli czy salony meblowe, czasem mieszczące się w dość nietypowych miejscach, jak dawna synagoga. Budynek ten położony jest niedaleko rynku, który droga krajowa przecięła na pół. Kiedyś stał tu ratusz, ale po pożarze w XIX wieku nie został on już odbudowany. Współcześnie nad zabudową rynku dominuje powstały na początku XX wieku kościół świętego Józefa. W tej małej świątyni panuje cisza niemal doskonała, pomimo bliskości ruchliwej drogi. Dzięki temu można w spokoju podziwiać barwne polichromie zdobiące jej wnętrze, a także ceramiczne mozaiki autorstwa Anerii, czyli Ireny Weiss. Jej mąż, znany malarz i rektor krakowskiej ASP Wojciech Weiss, miał w Kalwarii Zebrzydowskiej swoją pracownię. Z tego okresu jego twórczości pochodzą liczne pejzaże ukazujące piękno okolicy. Po drugiej stronie rynku stoi pomnik założyciela Kalwarii, Mikołaja Zebrzydowskiego, i makieta ukazująca nie tylko dróżki kalwaryjskie, ale i zamek Lanckoroński, gdzie narodził się pomysł budowy Kalwarii, czyli miejsc nawiązujących do męki Chrystusa w Jerozolimie. Zapytacie, w jakim celu? Kiedy Ziemia Święta z Jerozolimą znalazła się pod panowaniem tureckim, a dostęp do miejsc związanych z ostatnimi dniami życia Chrystusa był bardzo utrudniony, w Europie zaczęły powstawać kalwarie nawiązujące do tej jerozolimskiej. Pierwsze kalwarie powstały w Europie w XV wieku, a pierwszą na ziemiach polskich miała być ta ufundowana przez Mikołaja Zebrzydowskiego. Początkowo miała zostać zbudowana tylko kaplica Świętego Krzyża na szczycie Góry Żarek, ale w czasie jej budowy w 1602 roku zapadła decyzja o budowie kolejnych na wzór Kalwarii Jerozolimskiej. Ze względu na pewne podobieństwo ukształtowania terenu, okoliczne wzgórza zmieniły nazwy na wzór tych z Jerozolimy: Golgota, Góra Oliwna, Sion, Moria, a rzeczkę Skawinkę przemianowano na Cedron. Pełne odwzorowanie Jerozolimy było oczywiście niemożliwe, gdyż odległości między wzniesieniami były w powstającej Kalwarii większe, a i książka, która służyła za źródło informacji, podawała błędne odległości. Fundator, Mikołaj Zebrzydowski, do opieki nad powstającym kompleksem zaprosił franciszkanów, braci mniejszych, zwanych w Polsce Bernardynami. To właśnie oni opiekowali się oryginalną Kalwarią w Ziemi Świętej. Początkowo miał tu powstać niewielki klasztor dla małej grupy braci mniejszych i samego fundatora oraz klasztorny kościół pod wezwaniem Matki Boskiej Anielskiej. Zaprojektował go włoski jezuita Gian Maria Bernardoni, sprowadzony z pobliskiego Krakowa, gdzie budował kościół świętych Piotra i Pawła. Zebrzydowski nie mógł wiedzieć, że Bernardoni najlepszym architektem nie był, więc z początku bardzo się oburzył, kiedy jego złotnik, Paul Badart, widząc przypadkiem projekt włoskiego budowniczego, bardzo go skrytykował. W końcu cóż, rzemieślnik wykonujący złote zęby dla Zebrzydowskiego mógł wiedzieć o budowaniu. Dopiero informacja, że ojciec złotnika był architektem w Antwerpii i sam też się znał na architekturze, kazały ówczesnemu wojewodzie krakowskiemu inaczej spojrzeć na jego krytyczne uwagi. Finalnie to Baudart dokonał poprawek w projekcie klasztornego kościoła i zaprojektował kaplice tworzące drogę krzyżową.
Do czasu powstania kaplic, w miejscu ich planowanej budowy, postawiono pomalowane na czerwono krzyże, które budziły zainteresowanie podróżujących przez okolicę. Nowa Kalwaria szybko zdobywała popularność. 8 lat po rozpoczęciu budowy kaplicy Ukrzyżowania przybyło tu 6 000 pielgrzymów. Choć pierwsze kaplice powstawały dość szybko, to budowa coraz bardziej rozrastającego się zespołu kaplic trwała przez życie 3 pokoleń fundatorów: Mikołaja Zebrzydowskiego, jego syna Jana i wnuka Michała. A ostatnia powstała dużo później, bo w drugiej połowie XIX wieku. Ten cierpliwie rozbudowywany przez dziesięciolecia zespół budowli, pięknie rozplanowany w malowniczym krajobrazie, został doceniony przez UNESCO i jako jedyna na świecie Kalwaria trafił na listę światowego dziedzictwa. Ostatecznie na obszarze 6 km² powstały 2 dróżki. Pierwsze to dróżki Jezusa, podzielone na drogę Pojmania oraz drogę krzyżową, pierwszą w Europie z 14, a nie 12 stacjami. Drugie z dróżek Maryi powstały w związku z coraz silniejszym w tym miejscu kultem maryjnym, który związany był z pojawieniem się w 1641 roku w kościele cudownego obrazu Matki Boskiej Kalwaryjskiej. I to od kościoła, mającego rangę bazyliki mniejszej oraz klasztoru, warto rozpocząć poznawanie całego zespołu Kalwarii. Droga do klasztoru wiedzie od rynku miasteczka, wznosząc się ku górze, wijąc serpentynami po zboczu wzniesienia, na którym został on zbudowany. W pewnym momencie zza zakrętu wyłania się barokowa sylweta bazyliki z 2 wieżami. Taki wygląd zawdzięcza ona kolejnej patronce Kalwarii, księżnej Magdalenie Czartoryskiej. Czartoryscy zbudowali nawet w pobliżu pałac, który nie zachował się do naszych czasów, a na jego miejscu stoi obecnie seminarium. Przed murem z posągami świętych rozpościera się plac pielgrzymkowy, na którym stoi pomnik najsłynniejszego z pielgrzymów przybywających do Kalwarii Zebrzydowskiej już od czasów dzieciństwa, świętego Jana Pawła II. Zaraz za murem znajduje się plac Rajski z konfesjonałami w arkadach i monumentalnymi schodami prowadzącymi do wnętrza bazyliki. Główne wejście na ogół jest zamknięte i do środka można dostać się bocznym wejściem przez klasztorne krużganki. W krużgankach tych wiszą obrazy fundatorów Kalwarii, poczynając od Mikołaja i Doroty Zebrzydowskich, a także fotografie pokazujące związki Jana Pawła II z sanktuarium i jego pielgrzymki do tego miejsca. Są tu także zdjęcia ukazujące przebieg najważniejszych uroczystości pasyjnych i maryjnych celebrowanych w sanktuarium. Wnętrze barokowej bazyliki jest bogato dekorowane modernistycznymi polichromiami według projektu Władysława Tetmajera. Te na sklepieniu artysta wykonał osobiście. W głównym ołtarzu stoi srebrna figurka Matki Bożej Anielskiej, która pochodzi z Loreto. Ołtarz ten jest podwójny. Jego tylna część znajduje się w przekształconym z zakrystii i infermerii zakonnym chórze. Na ołtarzu za krzyżem widać panoramę dróżek z kaplicami. Do bazyliki przylegają też 3 kaplice: świętego Antoniego, Niepokalanego Poczęcia oraz najstarsza i najważniejsza Matki Bożej Kalwaryjskiej.
W jej wnętrzu znajduje się obraz Matki Boskiej, podarowany braciom mniejszym w 1641 roku przez szlachcica Stanisława z Brzezia Paszkowskiego. Ofiarodawca twierdził, że Matka Boska na obrazie płacze łzami zmieszanymi z krwią. Zanim obraz oficjalnie został uznany za cudowny przez władze kościelne, umieszczono go w zakrystii. Kaplica powstała nieco później. Popularność kultu Matki Boskiej Kalwaryjskiej przesądziła o fakcie, że charakter pasyjny Kalwarii zszedł na dalszy plan na rzecz kultu maryjnego. W czasach zaborów dla wielu pielgrzymów z zaboru austriackiego dostęp do sanktuarium na Jasnej Górze był mocno ograniczony, więc coraz liczniej przybywali oni do Kalwarii. Po zwiedzaniu bazyliki koniecznie trzeba wyruszyć na dróżki, by poczuć atmosferę tego miejsca, aby oddać się modlitwie lub po prostu cieszyć się pięknem krajobrazu i malowniczo położonych kapliczek. Ponieważ dróżki zajmują obszar 6 km², a zobaczenie ich wszystkich to przejście ponad 5 km, lepiej wybrać tylko kilka najciekawszych i poznać je lepiej. W wyborze może pomóc wizyta w niewielkim, bezpłatnym i bardzo ciekawym muzeum ze stałą wystawą Wiara i sztuka, mieszczącym się w jednym z domów stojących przed bazyliką przy placu pielgrzymkowym. Na wystawie zgromadzona jest sztuka sakralna i przedmioty związane z historią sanktuarium, a także prezentacja multimedialna, pokazująca, jak obchodzony jest w Kalwarii Wielki Tydzień i święto Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny. W okresie tych świąt do sanktuarium przybywają dziesiątki tysięcy pielgrzymów. Nie każdy może tu dotrzeć na święta, więc pokazywany film pomaga wyobrazić sobie to miejsce w okresie świątecznym. Przed udaniem się na dróżki warto odpocząć na terenie klasztoru, gdzie poza domem pielgrzyma znajdują się restauracja, kawiarnia oraz czynna okresowo jadłodajnia z pięknym widokiem. Czas udać się na dróżki. Najbliżej klasztoru odnajdziecie te najstarsze. Znajdują się one na szczycie Golgoty, pędącej zboczem góry Żar, więc droga do nich prowadzi po dosyć stromym zboczu, wzmocnionym kamiennymi progami. Od początku wspinaczki widać najstarszą z kaplic, od której zaczęła się historia tego miejsca, zwanej Kościołem Ukrzyżowania. Kilka lat po ukończeniu została ona powiększona, a jej pierwszy ołtarz trafił do bazyliki jako druga strona ołtarza głównego. Nieopodal stoi kolejna kaplica, bardzo przypomina te, które pokazaliśmy w naszych filmach o Głogówku i Żaganiu. Podobnie jak one, jest uproszczoną kopią grobu pańskiego. Na Golgocie jest jeszcze kilka innych budowli, w tym kościół trzeciego upadku. Za nią jest bardziej strome zejście w kierunku dalszych obiektów na dróżkach. Są pośród nich kolejne obiekty w kształcie budynków, jak Pałac Heroda czy Betsaida. Kapliczki z figurą, jak kaplica świętej Weroniki, a także mosty na Cedronie i Anielski. Niektóre budowle są niewielkie, ale jest też kościół Grobu Bożej Matki, jeden z najważniejszych obiektów na dróżkach. Do najciekawszych należą te na górze Moria, w miejscu, gdzie co roku w Wielki Piątek o godzinie 6 rano rozpoczyna się droga krzyżowa, w której uczestniczy średnio od 70 do 100 tysięcy wiernych.
Najbardziej okazałą budowlą na Morii jest ratusz Piłata z gradusami, czyli kopią świętych schodów przywiezionych do Rzymu przez matkę cesarza Konstantyna, świętą Helenę. Nieopodal wznosi się niewielka, ale urokliwa kaplica Serca Maryi, której forma ma kształt serca. Nasza opowieść o Kalwarii Zebrzydowskiej dobiega końca. Bez względu na powody, dla jakich tu przybędziecie, to miejsce zapewni Wam spokój, ciszę i harmonię natury z dziełem ludzkich rąk. Aby to poczuć, zostawiamy Was przez chwilę sam na sam z pięknem kalwaryjskich krajobrazów. Jeżeli interesują Cię podróże po Polsce z historią w tle, to zasubskrybuj nasz kanał i dołącz do nas na Facebooku i Instagramie. Linki znajdziesz w opisie tego filmu. Do kolejnego odcinka. Dziękujemy za oglądanie. Wszystkiego dobrego w nowym roku!